Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy. Dzisiaj przenosimy się do Kolumbii i lądujemy w Medellin. A naszym gościem jest osoba, która nie jak większość obcokrajowców przeniosła się na emeryturę do cieplejszego klimatu i która w sposób okrutny obniża nam tu średnią wieku wśród miejscowej Polonii. I która poszła za głosem serca, który to motyw jest w sumie coraz bardziej popularny wśród Polaków. Bo akurat emeryci przylatują do Ameryki Łacińskiej głównie z Ameryki Północnej, a ci z Europy są często bardzo młodzi. No ale nie będę zdradzał, o czym to będzie. Tylko zaznaczę, że ponieważ nasz dzisiejszy gość miał bardzo ciekawe obserwacje i zabrałoby to ponad godzinę, to rozbiliśmy to na 2 odcinki, więc zapraszam do pierwszej części. No to Agnieszka, witamy na kanale. Cześć, dzień dobry. Agnieszka, takie podstawowe pytanie. Ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Mam 31 lat i pochodzę z Łodzi. Ale ostatnie ponad 10 lat mieszkam w Warszawie, więc już tak trochę jestem bardziej związana z Warszawą. Ale pochodzę z Łodzi. Wspaniałe miasto. No dobrze, z Łodzi i teraz jesteś w Kolumbii. Gdzie dokładnie jesteś w Kolumbii? Mieszkam obecnie w Medellin. Po polsku by się powiedziało Medellin. Dużo osób tak mówi, po hiszpańsku Medellin. Ja już tak się trochę przyzwyczaiłam i mówię Medellin. I jak do tego doszło, że z Polski wylądowałaś akurat w Kolumbii? No to jest taka w sumie dość ciekawa historia, bo ja w sumie wiedziałam, że chcę wyjechać z Polski, natomiast zawsze mnie ciągnęły takie bardziej północne rejony. Ja bardzo, bardzo lubię Skandynawię, Szwecję, Norwegię, także to były takie moje takie destynacje, o których myślałam. No ale życie pisze różne scenariusze i poznałam mojego partnera, który jest Kolumbijczykiem i poznaliśmy się w Europie, we Włoszech, w Rzymie, gdzie on pojechał robić doktorat, więc on w sumie mieszkał w Rzymie 5 lat. No a poznaliśmy się, że tak powiem, to był ostatni jego rok, właściwie ostatnie pół roku w Europie, no i wtedy się poznaliśmy, no i, że tak powiem, zaczęliśmy być parą. No i on musiał wracać. On musiał wracać do Kolumbii, bo taki miał też kontrakt, że jakby mógł wyjechać, zrobić doktorat w Europie, ale musiał wrócić do Kolumbii, więc było wiadomo, że on wyjeżdża. No i on wyjechał i tak byliśmy rok. Przez rok byliśmy na takim związku na dość dużą odległość. No i ja odwiedziłam wtedy Kolumbię 2 razy, czy w ogóle mi się podoba, jak tu jest. No i zdecydowaliśmy, że jeżeli w ogóle bym miała zamieszkać w Kolumbii, no to muszę tak naprawdę zobaczyć, jak tu się żyje. No bo to jest jednak inaczej, jak się przyjedzie na wakacje, na tam 2-3 tygodnie, a inaczej, żeby zdecydować, czy można gdzieś tu żyć. No i ja zdecydowałam, że przyjadę na rok i wzięłam w mojej pracy taki urlop roczny. No i właśnie go spędzam teraz w Kolumbii, więc taka jest moja historia, jak się znalazłam w Medellin. To w tej chwili w Kolumbii jesteś już jak długo? No 10 miesięcy, także tak. 10 miesięcy. To jest właściwie bardzo dobry okres, ponieważ jakbyś była tam już 10 lat, no to wtedy już zatarłyby się te takie pierwsze wrażenia z pierwszych miesięcy, a ty to masz na świeżo. Jak to byś na przykład bardzo szybko określiła takie główne różnice, nie wiem, w podejściu do życia, w kulturze, na przykład Kolumbijczyków i Polaków? Oj, myślę, że tego jest dużo. Można na pewno też trzeba tak rozróżnić, że Kolumbijczycy są bardzo różni. Chyba w zależności też od tego, gdzie mieszkają. Też słyszałam dużo takich opinii, że ludzie z gór są zupełnie inni niż osoby, które mieszkają na wybrzeżu. Więc tutaj ja bym powiedziała, że myślę, że właśnie te osoby, które mieszkają w górach, Kolumbijczycy z gór, są trochę bardziej podobni do Europejczyków. Więc tutaj wydaje mi się, że nie ma aż tak dużych różnic. Jakbym na przykład pojechała gdzieś na wybrzeże, czy to karaibskie, czy to Pacyfiku. Natomiast oczywiście te różnice są. Na pewno jest dużo takich i tak uważam, że Kolumbijczycy, nawet ci z gór, mają zupełnie inne podejście do upływu czasu.
Tutaj faktycznie jak się z kimś umawiasz na 10, to jak przyjdzie o 12, to jest wciąż okej. Nie jest jakieś takie wielkie spóźnienie. 2 godziny to jest norma. Ale to Że jest ktoś się może spóźnia. dlatego, że na wybrzeżu to tak między 3 i 4 godziny, a was są Tak, a bardziej tutaj zdyscyplinowani, że 2. tak, tutaj raczej tak 1,5, jeszcze tak po godzinie może jeszcze ktoś napisze, a spóźni się, to jest tak trochę, jest trochę inaczej, no ale jednak na pewno to podejście do upływu czasu jest tutaj zupełnie inne. No jest na przykład bardzo duża, dla mnie bardzo jest to ciężkie do zaakceptowania, to jest podejście do osób pieszych, jeżeli chodzi o ruch uliczny. Generalnie tutaj piesi nie mają za bardzo praw, albo te prawa raczej po prostu nie są respektowane. W Medellin też jest bardzo dużo motocyklistów, więc to też jest taki, jak człowiek jest osobą pieszą i gdzieś się chce dostać, to jest trochę taka przygoda codziennie. Trzeba tak uważać, więc to jest taki... Ale ja tutaj, Agnieszka, trochę wytłumaczę słuchaczom. To tego typu komentarze to są osób tylko z Polski, może z tam 2, 3 innych krajów z Europy, bo cała reszta świata, no to piesi nie mają pierwszeństwa. To znowu Tak. uderza nas, jak jesteśmy w Polsce i widzimy, ojejku, tu samochody dają po hamulcach, jak tylko ktoś tam podchodzi i chce przejść. I tak, przecież to jest takie sztuczne, takie w sumie, że no jest niby ochrona środowiska, no to teoretycznie temu pieszemu łatwiej się zatrzymać i poczekać, aż ten samochód przejedzie. Ale jest to dokładnie w drugą stronę, stąd też za bardzo tego nie rozumiem. Tutaj, no nie wiem, generalnie wszędzie na półkuli zachodniej nie ma takiego kraju jak na przykład Polska, gdzie pierwszeństwo by miał pieszy. No chyba, że na światłach ma zielone. Tak, ja bym powiedziała, że na przykład, no jak właśnie poznałam się z moim partnerem i on mieszkał w Rzymie, no to na przykład on mówił, że dla niego Rzym jest taki spokojnym miastem. Tak, że jakby, gdzie w Polsce raczej mówimy, że Rzym to jest właśnie takie szalone miasto, gdzie właśnie ludzie jeżdżą jak szaleni, w ogóle Włochy raczej z tego, że tak powiem, słyną, jeżeli porównamy do Polski czy do Niemiec. No a właśnie dla Kolumbijczyków to raczej jest właśnie taki spokój, także no na pewno jest tak dużo bardziej chaotycznie tutaj. No ale ludzie też się właśnie tak do tego przystosowują. Mi się wydaje, że też ludzie się tak bardzo nie denerwują na takie różne rzeczy. Więc ja jestem wciąż chyba, wydaje mi się, że już trochę jest lepiej, już trochę się przyzwyczaiłam do tych różnych rzeczy, no ale na pewno te początki były trudne właśnie, żeby przestawić się na to myślenie, żeby się nie irytować, że tutaj motory, ja jestem już na przejściu dla pieszych, a tutaj ktoś i tak jedzie motorem, w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. No to była taka duża różnica. Jeszcze jacy są, ja bym powiedziała, w ogóle też bardzo dużo jest takich ogólnień, że właśnie Kolumbijczycy są na przykład, to są wszystko osoby ekstrawertyczne, że to są tacy głośni. Ja tutaj poznałam całkiem sporo Kolumbijczyków, którzy są spokojni, więc to też wydaje mi się, że to zależy po prostu, kogo spotkamy. Ale na pewno są głośniejsi. Tak? Jakby porównamy statystycznie do Polaków, no to faktycznie myślę, że większość Kolumbijczyków jest głośna, lubi spędzać czas raczej z dużą ilością osób, chociażby przez to, że rodziny są raczej duże, więc no, spotkanie rodzinne w Polsce to może być tam na przykład 5-10 osób, a tutaj to jest 50 osób i to jest norma. Więc tak, no jest trochę różnic. Ale rozumiem, że akurat jesteście w Medellin dlatego, ponieważ tam jest rodzina twojego partnera i tam on musiał wrócić, tak? To znaczy rodzina mojego partnera jest w rejonie Kawy. On w ogóle pochodzi z takiej miejscowości Anserma, to jest taka nieduża miejscowość, ale on pracuje w Medellin na Uniwersytecie Narodowym. Więc on tutaj po prostu jakby miał podpisany kontrakt i jakby właśnie mógł wyjechać, żeby zrobić doktorat jakby w innym kraju, ale musiał wrócić, bo jakby cały czas był zatrudniony przez cały ten okres prawie 5 lat, bo jeszcze pandemia w międzyczasie była, gdzie w ogóle uniwersytet w Kolumbii był zamknięty przez rok, w ogóle nie było żadnych zajęć. No więc on jakby przez cały ten okres był zatrudniony i przez to musiał wrócić i musisz tak powiem odrobić ten czas, kiedy go nie było, więc dlatego wrócił do Medellin. Ale to akurat udało ci się umknąć tego pytania między relacjami twoimi i takich no, niedoszłych teściów, prawda? A tutaj oni akurat mieszkają dalej.
ale twój partner to w jakim zawodzie jest? W sumie on tam na uczelni zajmuje się czym? Wykłada coś? Wiesz co, on jest profesorem, on wykłada physics engineering, więc takie zajęcia z fizyki, ale takie trochę bardziej praktyczne. Dużo robią, tak trochę robotyki, trochę automatyki, trochę programowania, także takie bardzo fajne w ogóle, bardzo mi się to podoba. Też wydaje mi się, że trochę inne podejście. Ja też jestem inżynierem i wydaje mi się, że w Polsce bardzo mamy dużo takich zajęć teoretycznych, a tutaj widzę, że jest podejście takie bardzo praktyczne, także taki. Więc on jest tutaj profesorem na uczelni. I akurat Kolumbia jest takim krajem, że to kojarzy się większości osób, że tam jest bardzo niebezpiecznie. I oczywiście może mówimy o terenie akurat bardzo blisko granicy z Ekwadorem, no to jest troszkę inaczej, czy tam na wschodzie kraju, ale na przykład jak wygląda sytuacja w Medellin? Ja bym powiedziała, że no na pewno jest inaczej niż w Europie, więc to jak, że tak powiem, ktoś nigdy nie był w żadnym kraju Ameryki Łacińskiej, to na pewno no jest trochę bardziej niebezpieczne niż w Europie. Natomiast myślę, że dużo osób ma takie może mylne pojęcie, jakby uważa, że tutaj jest bardzo niebezpiecznie, że nie wiem, są jakieś gangi do siebie strzelają na ulicy. No raczej tak nie jest. Mnie tutaj nic na szczęście jak na razie nie spotkało, żadna przykra sytuacja, raczej same bardzo pozytywne, bym powiedziała, ale na pewno trzeba uważać. Tak słyszy się o tym, że czasami gdzieś napadają turystów. No zdarza to się. To się zdarza i faktycznie jest to trochę, ja bym powiedziała, że najbardziej chyba niebezpiecznie jest właśnie w takich dzielnicach typowo turystycznych. Na przykład w Medellin jest taka jedna dzielnica El Poblado, gdzie bardzo dużo mieszka no, takich typowych gringo osób, głównie ze Stanów, z Kanady, albo takich bardziej zamożnych osób z Europy, to też tam większość wybiera miejsce do wynajmu, jakieś takie mieszkanie. No i faktycznie niestety tam się częściej zdarzają jakieś takie napady, tak? Bo po prostu jest dużo turystów, no więc osoby, które by chciały, że tak powiem, skorzystać z tego i komuś tam, nie wiem, ukraść na przykład telefon, no to raczej pojadą tam. Ja akurat no, nie mieszkam w takiej dzielnicy, mieszkam, że tak powiem, bardziej z lokalsami, no i tutaj nie słyszałam o żadnej takiej sytuacji. Bym powiedziała, że nie jest niebezpiecznie, ale trzeba na pewno uważać. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, na pewno nie można, nie wiem, chodzić na przykład z wyciągniętym telefonem, coś co... No po prostu trzeba trochę tak się przestawić, że jednak to jest trochę inaczej, ale nie powiedziałabym, że jest bardzo niebezpiecznie i zwłaszcza jak ktoś jest turystą, przyjeżdża, tak, no to jeżeli właśnie nie pokazuje za bardzo, to raczej nic go też nie spotka. Znaczy ja też bardzo nie lubię takiego określania, że to okazja czy nie złodzieja, więc jakby ja nigdy bym nie powiedziała, że to turysta jest tutaj winny czemuś, ale faktycznie no jeżeli ktoś przyjeżdża po raz pierwszy, to może nie wiedzieć, jak się zachować, tak? I może trochę za bardzo gdzieś tam właśnie, nie wiem, z telefonem chodzić, nagrywać i może jakaś tam przykra sytuacja go spotkać, także... No to właśnie chyba ostatnia akurat taka sytuacja była tam z jakąś młodą parą Polaków, którzy gdzieś się wybrali tam do jakiegoś parku i tam po prostu ktoś z tyłu, prawda? Tak. No to akurat w sumie było na przykład dość blisko, gdzie ja mieszkam, bo to jest w ogóle to wzgórze, to jest taki też właśnie teren Uniwersytetu Narodowego i no jest bardzo ładny punkt widokowy, ale na przykład tutaj Kolumbijczycy nawet nie chodzą sami. W sensie tutaj dużo osób chodzi tam biegać, to się umawiają Kolumbijczycy tak 5 osób, 4-5 osób, żeby zawsze być z kimś. Także ja bym powiedziała, że tutaj ogólnie chyba tak mniej się na przykład chodzi samemu wieczorem. To nie znaczy, że to jest bardzo niebezpieczne, ale po prostu to jest mniej popularne. Zazwyczaj się umawia w kilka osób, albo jeżeli gdzieś się człowiek umawia na mieście, to po prostu bierze taksówkę. No to jest też takie inne. W Europie raczej jest normalne to, że można gdzieś chodzić pieszo wieczorem po zmroku i jakby nie ma w tym nic dziwnego. No a tutaj raczej tak Kolumbijczycy też tego raczej nie robią. Raczej się nie spotka kogoś, kto wieczorem stwierdzi, że to on teraz pójdzie sobie na 2-godzinny spacer. Raczej po prostu się bierze taksówkę, jedzie się do jakiegoś konkretnego miejsca i też się tak wraca.
Ale to jest akurat, wiesz, takie dziwne, bo my akurat jesteśmy waszymi sąsiadami, jest to godzina przelotu samolotem od nas do was. Jest tak, że tutaj każdy Panamczyk mówi, że o nie, nie, tam w Kolumbii no to jest bardzo niebezpiecznie, ale na pewno w Kolumbii, no to zwłaszcza w dużych miastach niebezpiecznie jest i to też nie w każdej dzielnicy, tylko tam w niektórych wybranych. Stąd też generalnie i tak przestępczość, jak ostatnio sprawdzałem statystyki, to w ciągu tam 20 lat zmalała o połowę. Gdy akurat Tak, znowu w Ameryce Północnej skoczyło to, stąd też już się tam tak. spotykają. Nie, nie wiem, ostatnio nawet słyszałem, że Bogota jest tak samo bezpieczna albo niebezpieczna jak Chicago w Stanach. Więc tutaj no, akurat już się No, schodzi ja bym powiedziała, że zbiegłość. na pewno jak rozmawiam właśnie z Kolumbijczykami, na przykład mój partner, że tak powiem, przeprowadził się do Medellin 20 lat temu na studia i on mówi, że jakby on pamięta to miasto, tak, 20 lat temu, gdzie to było naprawdę niebezpieczne miasto, więc jakby dla niego no to różnica jest kolosalna, tak, teraz po prostu mówi, że to jest bardzo bezpiecznie w ogóle. I jakby też czasami jak rozmawiamy też z innymi Kolumbijczykami, to na przykład dużo osób mówi, że oni na przykład się by bali pojechać do Stanów, bo tam jest niebezpiecznie, bo każdy może mieć broń. Tak w Kolumbii jakby no, nie ma tak, że każdy może mieć broń, raczej no, w sensie legalnie, tak? Więc jakby to mi się wydaje, że ten punkt widzenia bardzo zależy od tego właśnie skąd się pochodzi i także tak, dla mnie to jest dość zabawne, jak właśnie ktoś z Kolumbii mi mówi, nie, co ty do Stanów chcesz jechać, tam jest tak niebezpiecznie, tam cię mogą zastrzelić w centrum handlowym, tak? I to jest taka, tak jak niektórzy Kolumbijczycy widzą właśnie na przykład Stany Zjednoczone. Ale to akurat kiedyś miałem taki przypadek, że leciałem samolotem i leciała ze mną Kolumbijka, która mieszkała w Kanadzie i wracała odwiedzić rodzinę i opowiadała mi swoje wrażenia. I to jest ciekawy przykład, jak kulturowo do tego latynosi podchodzą. Otóż ona opowiadała wrażenie, jak urodziła tam dziecko w Kanadzie, ponieważ przenieśli się z mężem, to wiadomo, jest to wygranie na loterii, żeby do Stanów czy do Kanady się przenieść, ale to tak do końca nie jest. Więc ona mówiła, że no i właśnie tam musiałem urodzić dziecko, ale to była taka sala zbiorcza, tam nas 6 leżało. Ona mówi, a jak to pierwsze dziecko rodziłam w Kolumbii, to miałam oddzielne pomieszczenie, prawda, miałam tam wszystkie luksusy i spytałem jej się, dobrze, ale co w takim razie no, reakcja twojej rodziny w Kolumbii, która stwierdziła, no nie, poleciałaś tam do takich bogatych krajów, a masz tak biednie. Ona mówi, ja swojej rodzinie nawet tego nie mówiłam, bo oni by nie chcieli uwierzyć, że tam tak może być. Stąd też te takie stereotypy są w Ameryce Łacińskiej takie silne i akurat wiesz, znajomy mi opowiadał, on mieszka też w Medellin u was i on mówił tak, on jest Amerykanin, który tam prowadzi jakąś taką firmę i tam ma chyba 6 pracowników. I właśnie jeden z jego pracowników przechodził przez Panamę, tutaj przez tą dżunglę nielegalnie, żeby do Stanów dojść. Ja się pyta, a dlaczego? Przecież no w Medellin on mógł mieć spokojnie pracę, jest u siebie w domu, więc mówi tym samym językiem, te prace nie są aż takie złe, ale ciągle ten stereotyp jest. Tam jest dużo lepiej. Tak mówił mój ojciec, mój dziadek, mój wujek, więc na pewno jest tak, ale teraz się to bardzo, bardzo zmienia. Ale Agnieszka, tak, 10 miesięcy już tam jesteś, ale teraz no masz dwie opcje. Czy tam pracujesz, czy siedzisz po całych dniach i oglądasz Netflix? Ani jedno, ani drugie. Wiesz co, ja tutaj przyjechałam właśnie głównie poznać kulturę, ale też język. Bo ja jak przyjechałam, to mówiłam tyle, co Ola, więc po prostu stwierdziłam, że no jeżeli chcę poznać ten kraj i poznać ludzi, no to muszę zacząć mówić. Więc ja po prostu zaczęłam chodzić na taki kurs językowy. Najpierw chodziłam na taki semi-intensive 2 godziny dziennie, a później się wrzuciłam na taki intensywny 4 godziny dziennie. Więc dużo czasu, że tak powiem, mi po prostu zajmowało tak teraz te zajęcia z hiszpańskiego. Też dostawaliśmy dość dużo pracy domowej, więc czasami się zdarzało, że i 2 godziny siedziałam, żeby zrobić pracę domową, więc tak na przykład 6 godzin samego języka. Ale tak, na razie, że tak powiem, tutaj nie pracuję, więc to jest taki mój główny punkt, to nauka języka. No i tak właśnie obeznanie się z tym miejscem, trochę też tak po Kolumbii, no nie za dużo jeździłam, ale trochę też tak staram się trochę pojeździć, zobaczyć gdzieś właśnie Wybrzeże Pacyfiku na przykład,
żeby mieć taki trochę większy obraz Kolumbii, bo tak jak wspomniałeś na początku, Kolumbia jest bardzo duża, jest bardzo różnorodna, więc to jak jest w Medellin, to gdzieś na wybrzeżu Pacyfiku jest zupełnie inaczej, a z kolei nie wiem, Bogota będzie zupełnie inna, a jakieś takie małe miasteczka, pueblos, to jest zupełnie inny klimat, zupełnie inni ludzie, inne podejście. Także to jest taki mój punkt na teraz, tak. Przede wszystkim język, no i drugie to tak trochę poznać kraj, zobaczyć jak gdzie jest. Ale to już miałaś okazję trochę pojeździć po Kolumbii. Wspomniałaś, że troszkę już widziałaś, ale to gdzie byłaś? No właśnie na przykład pojechaliśmy na wybrzeże Pacyfiku, bardzo mi się podobało, do Bahia Solano. No w ogóle wybrzeże Pacyfiku w Kolumbii jest takie bardziej dzikie. Też można dużo usłyszeć takich opinii, że tam jest bardzo niebezpiecznie. No to zależy też gdzie, ale no są takie miejscowości, gdzie jak najbardziej można się wybrać, także bardzo, bardzo mi się to podobało. Nie byłam jeszcze i cały czas to jest na mojej liście nad Wybrzeżem Atlantyckim, czyli nad Morzem Karaibskim. Ja mam taki problem, że ja lubię miejsca, które są takie nie za bardzo zaludnione i raczej ciche, więc Kolumbia generalnie to nie jest taki kraj dla mnie, więc na przykład jak myślę o tym, żeby jechać do Cartageny, to tak mówię, może na jeden dzień. Ale też wiem, że jest bardzo dużo miejsc na Wybrzeżu Karaibskim, które jednak są takimi mniejszymi miejscowościami, więc chciałabym odwiedzić. No i oczywiście trochę tak jeździłam po takich mniejszych miejscowościach typu Jardín, ostatnio byliśmy w takiej mało znanej miejscowości Honda, właśnie pomiędzy Medellin a Bogotą. No jakieś oczywiście Guatapé, też takie bardziej turystyczne, ale też właśnie rejon Kawy, skąd pochodzi mój partner. No bardzo mi się tam podoba. To chyba jest w sumie taki jeden ale z powiedz tak w skrócie o tym Guatapé. Guatapé to jest w ogóle taka miejscowość, no mniej więcej 2 godziny drogi samochodem. W ogóle w Kolumbii to tak wydaje mi się, że dużo bardziej trzeba mówić jeżeli chodzi o dystanse w godzinach niż w kilometrach. Bo to tam, nie wiem, może jest niecałe 100 kilometrów, może jest 60, a to są 2 godziny. Więc to tak trzeba, dla osób też z Europy, że jak gdzieś się widzi 150 kilometrów, a Google pokazuje 7 godzin, to będzie 7 godzin najprawdopodobniej. No, ale Guatapé to jest właśnie taka miejscowość blisko Medellin. To jest takie małe miasteczko, takie kolorowe, typowe kolumbijskie i ono jest nad takim zalewem. To jest sztuczny zalew, który został utworzony w celu pozyskiwania energii i tam, że tak powiem, zostało miasteczko, on się nazywał El Peñol, ponieważ jest tam taki głaz, na który można się wspiąć i on się właśnie nazywa El Peñol. No i można zobaczyć piękny widok na właśnie rozlany zalew. I ja bardzo lubię pływać kajaku, więc właśnie tam sobie bierzemy kajak i tak sobie zwiedzamy. Także raczej to jest troszkę mniej turystyczne, ale oczywiście jeżeli ktoś przyjedzie do Medellin, no to jest jedna z takich głównych atrakcji, żeby pojechać na weekend do Guatapé i właśnie, żeby można wynająć też taką wycieczkę łódką, no i tam wtedy pokazują też ten dom. I akurat co podobało Ci się z tych terenów kawowych Kolumbii? Ja to w ogóle naprawdę lubię takie spokojne miejsca i tak jest to może mało popularne, bo faktycznie, żeby gdzieś tak pojechać i zobaczyć takie mniej turystyczne miejsca, no to trzeba kogoś znać z reguły, tak? No bo jak się właśnie pojedzie do na przykład Pereiry, to jest oczywiście taka większa miejscowość i tam większość na przykład turystów się wybierze, ale czy właśnie na przykład, żeby zobaczyć Valley Cocora, czy miejscowość Salento, czyli właśnie też takie małe turystyczne miasteczko. Więc to są takie punkty, które chyba najbardziej są takie popularne dla turystów. A ja właśnie z reguły jak jeżdżę, no to jeździmy właśnie gdzieś tam do Ansermy, do Quindío, do takich trochę mniejszych miejscowości.
No i bardzo często też odwiedzamy znajomych, więc to jest takie trochę, ja bardzo lubię właśnie pojechać gdzieś do jakiejś takiej małej finki w górach, ktoś tam ma właśnie swoją małą uprawę kawy, jakieś oczywiście bananowce rosną, czy tam platany. No i to są takie moje klimaty, żeby właśnie gdzieś pójść w góry i poczuć taki też ogrom tych Ant, bo jednak no, to jest zupełnie inne przeżycie, jak jest się właśnie w tych górach. Ale ty Więc to miałeś jest takie coś, co ja lubię. Aha. Ale to może miałaś, Agnieszka, taką szansę tam zobaczyć akurat te takie sławne palmy, które rosną wysoko w Andach i to jedyne miejsce na świecie, gdzie one tak Tak, strzelają w Valley te góry i Cocora. takie. Aha, no właśnie, Tak, właśnie. tak. Nie No pamiętałem, tam, jak to się nazywa. tak. To jest właśnie ta taka Dolina Cocora. No i tam pojechaliśmy z moim partnerem, ale to pojechaliśmy, jak ja byłam pierwszy raz. Jak przyjechałam pierwszy raz na te 3 tygodnie, tak na pierwsze obeznanie z Kolumbią, no to właśnie tam też mnie zabrał. No piękne są, naprawdę piękne, ale na pewno polecam, w ogóle bardzo dużo tych miejsc polecam, jak tylko ktoś może to w tygodniu, żeby pojechać w tygodniu no bo jest trochę mniej ludzi. Bo jednak w weekendy, na przykład tak samo to Guatapé, czy właśnie Valley Cocora, to w weekend to jest tam, się dzieje, no bo wszyscy turyści po prostu przyjeżdżają no i jest trochę mniej urokliwe to wtedy, tak jak się idziesz, tak powiem, w takiej kolejce ludzi. Ale wiesz co, akurat to Guatapé to na nas sprawiło, myśmy akurat byli tam 2 chyba czy 3 tygodnie temu i też tak jak mówisz, wybraliśmy akurat poniedziałek, żeby tam przylecieć i piątek, żeby wylecieć stamtąd, żeby akurat uniknąć tych tłumów, ale to miasteczko zrobiło na nas niesamowite wrażenie, jest tak bardzo czysto, bardzo ładnie, schludnie. Nie ma na przykład w porównaniu z Ameryką Północną, nie ma tam żadnych żebraków, bezdomnych, czy na przykład w porównaniu z Europą nie ma tam tłumów. Akurat to nie był weekend, więc może mieliśmy szczęście, ale było naprawdę, no, wrażenie było niesamowite, także nie wiedziałam, że takie miejsca akurat są w Kolumbii, ale tutaj za bardzo coś mi logika podpowiada, że to, co powiedziałaś, trochę się z tym nie zgadzam, bo tak, stwierdziłaś, że nie lubisz dużych miejsc i wylądowałaś w mieście, które ma ile mieszkańców? No, samo miasto 2,5 miliona, a aglomeracja 4,5. Dużo. Ale właśnie, no dobrze, no to 4,5 miliona macie tam w całej aglomeracji i w takim razie wycieczka do Kartageny, która ma 1,5 miliona, to stwierdziłaś, nie, no tam jest za dużo ludzi, no to tam może wpadniemy na jeden dzień tylko, no i wracamy do 4,5 miliona, no to coś mi się tutaj nie zgadza. Tak, nie, no chodzi mi bardziej o turystów, właśnie to, że gdzieś tam na plaży, że dużo turystów, że dużo po prostu osób, gdzie właśnie na przykład jak się pojedzie na wybrzeże Pacyfiku, no to można mieć plażę dla siebie. Dla mnie na przykład pojechanie do centrum i właśnie załatwianie jakichś rzeczy w centrum, gdzie jest bardzo dużo, wiesz, sprzedają wszyscy na ulicy, jest tak głośno, gwarno, muzyka gra z każdego sklepu, jakaś inna muzyka, no to jest taki typowy obraz według mnie taki Kolumbii, jaki pewnie mają Europejczycy, no to dla mnie to jest po prostu dość męczące. Jak nie muszę jechać do centrum, to nie jadę. Ale czy na przykład ta wizyta 10 miesięcy w Kolumbii to była po raz pierwszy, byłaś w Ameryce Łacińskiej, czy kiedyś już tu byłaś? To znaczy, ja przyjechałam jakby rok temu, pierwszy raz przyjechałam w styczniu 2020. Przyjechałam pierwszy raz na 3 tygodnie do Kolumbii, później przyjechałam jeszcze raz w maju, też tak w odwiedziny tylko, no i później teraz w styczniu 2023 już przyjechałam tak na dłużej, także powiedzmy miałam takie 2 wcześniej wizyty. No to właśnie tutaj takie pogłoski są, że ktoś tam z Europy to ten COVID tutaj przywiózł, no stąd też nie przyznawa się, że byłaś tam w 20 stycznia, bo na ciebie będzie. No dobrze, ale czy na przykład Polonia jest duża w Medellin? Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie. Gdzieś słyszałam, że podobno jest około 3000 osób w całej Kolumbii. W Medellin ostatnio mieliśmy takie polskie spotkanie, to była nas 8. Więc myślę, że no pewnie jest trochę więcej osób, ale no nie jest to bardzo duża Polonia w Medellin. No jak na takie skupisko 4,5 miliona osób, to 8 osób, no to tak brzmi tak mało trochę. No nie wiem, może jest na przykład z 30 gdzieś tam, może z 50 max. Myślę, że nie ma więcej.
Zapraszamy do drugiej części jutro, bo tam Agnieszka naprawdę się rozpędziła.